Na rozległych polach siedziała sowa, a bajka ma tytuł Zamek. I gdy tak siedziała na tych polach, na którym było tylko jedno drzewo, więc ona siedziała czasami na polu, jednym polu, drugim polu, trzecim, a czasami na tym drzewie i to właściwie było jej mieszkanko. Pewnego dnia rano, jak się obudziła, zobaczyła, że na jednym z pól wyrósł raptem zamek. No i skąd ten zamek się wziął? Żeby wybudować taki zamek, przecież trzeba bardzo dużo dni. No skąd ten zamek mógł się wziąć? Zastanawiała się. Godzinę dziennie po obiedzie siadała na najwyższej gałęzi na tym drzewie, spoglądała na zamek i zadawała pytanie: kto cię wybudował? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Kto w tobie mieszka? A gdy chciała podlecieć bliżej, żeby dostać odpowiedź na te wszystkie pytania, jakiś mur, którego jak leciała w ogóle była bez widzenia, ale ten mur wyrastał i pchała się, chciała przejść bliżej, ale mur był zaklęty. Brak możliwości było dostania się bliżej, by dostać odpowiedź na wszystkie pytania. Więc wracała na najwyższą gałąź na drzewie, jedynym zresztą drzewie na wszystkich polach. I znowu zadawała te wszystkie pytania, ale brak było odpowiedzi. Aż razu pewnego przyleciał na pole bocian. Zobaczył sowę. Pomyślał: dobra, chwilę odpocznę, bo dalej lecę. Muszę coś na obiad znaleźć. Ale może z sową chwilę porozmawiam. Sowa się ogromnie ucieszyła, opowiedziała o wszystkim, co w jej duszy się działo, i zapytała też o ten zamek. Bocian się uśmiechnął. Słuchaj, w którymś momencie pewno się dowiesz. Bez potrzeby jest się o to martwienia. No dobrze, ale ja bym chciała już, rzekła sowa. No dobrze, ale bądź cierpliwa. I w tym samym momencie za bocianem stanęła pięknie ubrana kobieta. Wyglądało na to, że jest wróżką. Witam cię, rzekła sowa. Witam cię. Jestem wróżką. No, wyglądasz na wróżkę. A skąd się tu wzięłaś? Przychodzę do ciebie z tego zamku. A to ty tam mieszkasz? Tak, ja. A po co do mnie przyszłaś? Od jakiegoś czasu zadajesz tak dużo pytań, jeśli chodzi o ten zamek, że postanowiłam ci wszystko wyjaśnić. A ty to słyszysz wszystko na odległość, co ja myślę, co mam w głowie? No tak się akurat dzieje, że tak. No to odpowiedz proszę na te wszystkie pytania. Wiesz, ja jestem wróżką, więc czy chcesz, żebym ci postawiła wróżbę? No dobrze, postaw mi wróżbę. Zgoda. To proszę cię, sfruń z wysoka, z tego drzewa. Powróżę ci, chodź. I sowa spłynęła majestatycznie na ziemię. Usiadła, a wróżka zaczęła jej wróżyć z różnych kwiatków, patrząc na te kwiaty. Gdy skończyła wróżbę, sowa rzekła: o, będę żyła długo też i szczęśliwie.
Wszystko będę wiedzieć o tych polach, o tym drzewie i właściwie założę za parę dni nawet rodzinę. Ale mnie czeka szczęśliwe życie. Wróżko, ogromnie Ci dziękuję, bo dzięki Tobie dowiedziałam się tego wszystkiego, czego potrzebowałam i nawet miałam prawo podświadomie o tym myśleć, a Ty się tutaj znalazłaś. Właśnie, bo to jest moje przeznaczenie, rzekła wróżka. Przeznaczenie, żeby co? No, żeby odnajdywać takie osoby jak Ty, które potrzebują wróżby i podróżuję zamkiem. To mój pojazd, którym się przenoszę na różne odległości, odnajdując takie osoby jak Ty. Teraz będę leciała wieczorem do Lisa, bo też tak jak Ty chcę wiedzieć, co dalej robić. Chcę mieć jakieś oparcie w życiu. Więc może też powróżę właśnie Liskowi. Może tym razem z patyczków w lesie, bo Tobie wróżyłam z kwiatków. Oj, wróżko, to Ty masz wspaniałe zadanie. Dziękuję Ci, ukłoniła się sowa. A bocian, który stał obok i cały czas przysłuchiwał się wszystkiemu, co się zadziało, rzekł: wróżko, czy możesz przylecieć i do mnie swoim zamkiem? Mieszkam 100 kilometrów stąd. Wybrałem się daleko w podróż, bo z reguły blisko latam gniazda rodzinnego. Ale coś mnie ciągnęło w te strony. Widać to też po to, żeby spotkać Ciebie. Wiesz, co Ci powiem, wróżko? Każdy znajduje tego, kogo potrzebuje i dostaje od niego to, co potrzebuje. Zgodzisz się do mnie przylecieć? Oczywiście, rzekła wróżka. Oczywiście. Tobie też postawię wróżbę. Zastanawiam się tylko w oparciu o co, ale jak się rozejrzę, to pewno znajdę atrybuty odbić do wróżby dla Ciebie i Twojej rodziny. Sowa zamyśliła się jeszcze głębiej. Po czym rzekła: każdy w życiu odnajduje tych, kogo w życiu potrzebuje, a oni potrzebują jego. Trzeba być tylko otwartym na te spotkania i umieć z nich skorzystać i dać to z kolei, czego inni potrzebują. To prawda, rzekła wróżka i tanecznym krokiem oddaliła się od drzewa. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.